Nieskończoność jest przeciwieństwem tego, czym wydaje się być. To nie coś, poza czym nie ma niczego, tylko coś, za czym zawsze jest coś jeszcze. Patrząc nocą w niebo, możemy sobie zadawać różne pytania. Co to za gwiazda? Ile jest gwiazd w ogóle? Albo jeśli akurat jest dzień darmowej komunikacji miejskiej w Krakowie, ciekawe, czy jeszcze kiedyś zobaczę gwiazdy. Z widocznością czy bez, jedno z bardziej nurtujących pytań spoglądającego w kosmos człowieka brzmi: czy wszechświat ma jakieś granice? W naszym codziennym doświadczeniu coś się kończy i coś się zaczyna. Ekran, na którym oglądamy film, jest skończony, ma granice. Tak samo jak Szczecin ma granice. I Polska ma granice. Część z nich to proste linie, które podążają wzdłuż dróg, posesji, inne są naturalne, biegnące za rzekami albo górami, tak jak ta najdłuższa południowa granica, wijąca się przez szczyty Sudetów i Karpat. Sama ta granica ma 1337 km, zaś cały obwód Polski wynosi 3511 km. Sporo. Ale kto to mierzył? I jak? Możemy oczywiście wziąć sobie zdjęcie satelitarne. Tworzymy linię idącą na przykład przez szczyty gór, znamy skalę tego zdjęcia, więc możemy policzyć, ile ta linia będzie miała w rzeczywistości i voilà! Tym łatwiej powinno nam być ze sztucznymi granicami, które nie są tak pokrzywione. Ale co, kiedy zejdziemy na ziemię? W niektórych wypadkach znajdziemy tam może znak i nic więcej. Musimy sobie wyobrazić, że ta linia gdzieś tutaj jest, ale nikt za bardzo nie przejmuje się tym, gdzie dokładnie. Dopiero konkretna sytuacja może to skomplikować. Tak było kilka lat temu we wsi Usnarz Górny, kiedy już dużo bardziej istotne dla wszystkich stron było to, czy uchodźcy z Białorusi znajdują się na terenie Polski, czy jeszcze nie. Teraz państwa przecina płot wybudowany w 2022 roku. No i mamy nasze naturalne granice. Rzeki, góry, to one wyznaczają to, jak narysowaliśmy naszą linię z poziomu satelity, a więc tę samą linię możemy przenieść na powierzchnię. Tylko że gdybyśmy teraz zmierzyli, jak granica przebiega przez szczyty, wynik byłby dokładniejszy. Ta sama linia narysowana na powierzchni byłaby dłuższa niż narysowana z perspektywy satelity. Wynik różniłby się od tego obliczonego wcześniej. Ale czy byłby prawdziwy? Powiedzmy, że mamy jakiś losowy fragment, który wygląda tak. Jak go zmierzymy? Możemy wziąć linijkę i spróbować przełożyć ją tak mniej więcej, no na tyle, na ile pozwala nam jej długość. Oczywiście wiemy, że nie będzie to idealne. Możemy wziąć krótszą linijkę i wtedy dostaniemy dokładniejszy i większy wynik. Albo wiecie co? Możemy wziąć jeszcze krótszą linijkę. Wchodzimy na poziom, na który nikt w sumie jeszcze nie wchodził, bo przecież nikt nie mierzył granicy na pasmach górskich za pomocą 10-centymetrowej linijki. No a jak weźmiemy jeszcze krótszą? Za każdym razem nasz wynik będzie odrobinę większy. Im bardziej weźmiemy naszą granicę pod lupę, tym więcej załamań zauważymy. Krawędzie, które wydawały się proste, okażą się niedoskonałe. Możemy pomyśleć, dobra, ale przecież ten płot, albo lepiej, kartka papieru, to jest proste. Wystarczy jednak powiększyć, bardziej, dużo bardziej, żeby krawędź kartki papieru prosto ze sklepu zaczęła wyglądać tak. W efekcie więc prawdziwy obwód tej kartki jest dłuższy niż mierzymy to linijką, a przynajmniej prawdziwszy obwód tej kartki, bo przecież moglibyśmy powiększać bardziej i bardziej. I tak w nieskończoność? Czy jest jakiś limit? Czy w którymś momencie osiągniemy ostateczną, prawdziwą długość? A może zawsze można znaleźć coś mniejszego? Zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Speakly. Wiecie, jak byłem ostatnio we Frankfurcie, chciałem sobie kupić kebaba i podchodzę do tego kebaba, patrzę jak powiedzieć, że chcę kebab z serem, mówię do gościa Doner mit Käse, a on mi mówi mit
Käse. I pokazuje mi jeszcze na kasę fiskalną i mówi, że kasę to tutaj. Myślę sobie, rozumiem cię, człowieku. Sałata, forsa, cheddar. Ale ja chcę cheddar w tym kepsie, więc mówię Käse. I teraz już pamiętam do końca mojego życia, że Käse to ser po niemiecku. I teraz Speakly. To jest aplikacja do nauki języków, która pozwala nam pisać, czytać, słuchać, mówić, przy czym uczymy się tego, co twórcy wybrali na podstawie statystycznie najczęściej używanych zwrotów. Więc strzelam, że nauczycie się pewnie też o serze, bo język niemiecki tutaj jest. Tak samo zresztą jak francuski, włoski i angielski, dostępne z polskim interfejsem. Za to jeśli już posługujecie się angielskim, to tych języków jest w sumie 9, w tym estoński. Wiedzieliście, że w Tallinie, stolicy Estonii, są samoprowadzące się autobusy? Patrzcie, jakie są słodkie. Sama nauka w Speakly jest bardzo przyjemna i strategicznie powtarza najważniejsze wyrażenia, pomagając w ich utrwalaniu. Jeśli chcemy się skupić na jakimś aspekcie, na przykład na mówieniu, to możemy sobie to wybrać. Wersja premium jest dostępna całkowicie za darmo przez 7 dni. Po tym czasie, jeśli kontynuujecie, dostajecie aż 75% zniżki na roczną subskrypcję Speakly. Jeśli chcecie spróbować, zapraszam Was do linków w opisie. Wypróbujcie Speakly za darmo przez tydzień i zapewnicie sobie zniżkę na dalszą naukę, a my tymczasem wracamy do materiału. Spróbujmy wypisać wszystkie liczby od 0 do 1. Okej, dobra, ale czy między 0 a 1 czasem czegoś nie ma? No właśnie. A między 0 a 1 drugą? A między nimi? Dobra, jak długo możemy tak dzielić? W nieskończoność? Wiecie, nie ma momentu, w którym nagle dochodzimy do dwóch liczb i stwierdzamy, że pomiędzy nimi nic już nie ma. Ciągle możemy iść dalej. Jednocześnie nie mamy więc też momentu, w którym stwierdzimy, dobra, to już jest wszystko. Nie możemy wypisać każdej liczby zawartej w takim zbiorze jak ten między 0 a 1. Jedyne co możemy, to zdefiniować sam ten zbiór. Wskazać palcem na to, gdzie te wszystkie liczby są. Tutaj, między 0 a 1, znajduje się nieskończoność. No i w końcu najlepsze. Bo przecież mimo tego, że tych liczb jest nieskończoność, to wciąż nie są wszystkie liczby, jakie istnieją, prawda? Nie ma tu przecież nic, co jest mniejsze niż 0 albo większe niż 1. A co jeśli zmienimy zbiór? Zamiast od 0 do 1 mamy teraz 0 do 2. Wszystkie liczby z poprzedniego zbioru, wszystkie z nich znajdą się też tutaj. Wszystkie znaczy nieskończoność znajdująca się między 0 a 1, a jednocześnie wiemy, że ten zbiór musi być przecież większy niż ten poprzedni. Mimo że oba z nich zawierają ciągnące się w nieskończoność coraz to drobniejsze liczby, to jednych jest więcej niż drugich. Jedna nieskończoność jest większa. Takich nieskończoności jest nieskończoność. Czy da się to jednak przełożyć w 100% na naszą sytuację z długością granic? Nie możemy w końcu postawić znaku równości między matematyką a fizyką. To, że liczby pozwalają nam się dzielić w nieskończoność, nie znaczy, że przestrzeń, czyli coś fizycznego, coś namacalnego, będzie działać tak samo. Na dzień dzisiejszy istnieje pewien limit. Długość Plancka to najmniejsza jednostka odległości, która jest obsługiwana przez naszą fizykę. Nie znaczy to wcale, że wszechświat sam w sobie nie pozwala na istnienie czegokolwiek mniejszego. Nie wiemy tego. Długość Plancka jest po prostu wynikiem naszych naukowych teorii. Jedną z wielu wskazówek mówiących, że chociaż nasz sposób opisywania wszechświata daje dobre rezultaty w większości przypadków, to nie do końca trafnie opisuje to, co dzieje się przy tak ekstremalnie małych rozmiarach. Tak naprawdę wciąż możemy rozpatrywać zarówno wersję, w której przestrzeń jest ciągła, czyli tak jak w przykładzie z liczbami można ją dzielić na mniejsze i mniejsze części w nieskończoność, lub taką, gdzie przestrzeń jest ziarnista, czyli istnieje jakaś najmniejsza jej część, coś niepodzielnego. O ile w tym momencie czymś takim byłaby właśnie granica Plancka, musimy pamiętać, że kiedyś ten tytuł należał do atomu, atomu nazwanego od słowa oznaczającego niepodzielny. Teoria działania kosmosu na ten moment jest niekompletna. Podobnie wygląda sytuacja w temacie czarnych dziur.
Na przestrzeni lat zdobyliśmy już dużo dowodów na istnienie czarnych dziur. Od emitowanych przez ich zderzenia potężnych fal grawitacyjnych po załamywanie światła, albo wreszcie bezpośrednią obserwację. Teoria względności przewidywała, że takie obiekty powinny być w stanie się uformować, miała pod tym względem rację. Jednak próbując z pomocą tej samej teorii opisać wnętrze czarnej dziury, dostajemy znajdującą się w samym środku osobliwość. Punkt, w którym wartości fizyczne zmieniają się w nieskończoność. Kompletna natura czarnej dziury pozostaje nieznana, aż do momentu, w którym zrozumiemy rządzące nią mechanizmy. Nie każda nieskończoność musi jednak oznaczać, że coś nam umknęło. Wracając do pytania, które zadaje sobie człowiek patrzący w nocy w niebo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład wszechświat był bezgraniczny, żeby za każdym punktem w przestrzeni zawsze było coś jeszcze. Tak samo jak między dwiema liczbami zawsze jest kolejna, mniejsza. Tylko jak mielibyśmy to sprawdzić? Wyobraźcie sobie, że na przykład chcecie sprawdzić, czy Ziemia jest nieskończona. Może to głupie, bo wiemy, że nie jest, ale na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej. Przy tym, jak porusza się człowiek, powierzchnia Ziemi wydaje się po prostu płaska. Nie widzimy zakrzywienia, zazwyczaj nie czujemy zakrzywienia. Rzecz w tym, że kiedy wystarczająco oddalimy się od Ziemi i zmierzymy większe odległości, to nagle to zakrzywienie zacznie się przed nami objawiać. A jeśli jest zakrzywienie, to najprawdopodobniej jest też domknięcie. Zakrzywiona do środka powierzchnia w większości uwzględnianych przez fizykę przypadków nie będzie nieskończona, ponieważ spotka się sama ze sobą. I to samo aplikuje się do trójwymiarowego wszechświata. Nie widzimy, żeby lokalnie był on zakrzywiony. Nie daje nam to stuprocentowej pewności, że wcale zakrzywiony nie jest, tak samo jak to było w wypadku Ziemi. Jeśli by był, to raczej na pewno byłby też nieskończony, ponieważ nie znamy przykładu żadnej siły czy prawa fizyki, który miałby po prostu uciąć wszechświat w jakimś miejscu. Na ten moment nasze najdokładniejsze obliczenia podają pewien mały stopień zakrzywienia przestrzeni, ale jest on na tyle mały, że mógłby to być dopuszczalny margines błędu dla płaskiego kosmosu. Jeśli jednak byłby on w taki sposób zakrzywiony, oznaczałoby to, że jest co najmniej kilkaset razy większy niż cała ta część, którą możemy dziś zaobserwować. Nasz zasięg, jeśli chodzi o obserwację wszechświata, jest bardzo mały. W związku z tym nie możemy dać się ponieść z wnioskami ani w jedną, ani w drugą stronę. Możemy stwierdzić z zadowoleniem, że mierzymy zakrzywienie wszechświata na dość dużej skali i wciąż wynik wskazuje na to, że jest on płaski i raczej nieskończony, ale z drugiej strony, czy na pewno jest to duża skala? Potencjalny rozmiar wszechświata, nawet skończonego, jest już na tyle ogromny, że równie dobrze to, co nazywamy nieskończonością, może oznaczać po prostu coś gigantycznego, coś poza naszą percepcją, coś wymykającego się zmysłom oraz naszym możliwościom poruszania się. Coś tak dużego, że równie dobrze mogłoby być nieskończone, bo dla nas takie pozostanie. Problem z nieskończonością jest taki, że z fizycznego punktu widzenia wydaje się ona być siłą rzeczy niemożliwa do zbadania. Kiedy jest moment, w którym mielibyśmy pewność, że granicy jednak nie ma? Nieskończoność nie musi jednak wcale być czymś materialnym. Trudno zresztą powiedzieć, jak ma być, skoro ciągnie się w nieskończoność. Nie da się jej naraz objąć rozumem. Nieskończoność może być za to potencjalna. Możemy powiedzieć, że da się dzielić coś na coraz to mniejsze kawałki bez końca, ale jednocześnie nie znaczy to, że zawsze musimy to robić. Możemy policzyć od 0 do 1, omijając wszystkie nieskończone liczby znajdujące się pomiędzy. Dystans z punktu A do punktu B jest skończony i nieskończony jednocześnie, zależy jak na niego spojrzeć. Skoro wiemy, że światło może się zachowywać zarówno jak cząstka, jak i jak fala, albo że banan i nosorożec składają się z atomów o identycznych właściwościach, to może i skończony obiekt może być podzielny w nieskończoność. Dowiedzieliśmy się na pewno, że czasami to, co wydaje się być paradoksem, tak naprawdę jest po prostu dziwną cechą wszechświata. Czymś, co jak nieskończoność nie jest dla nas intuicyjne, a mimo tego istnieje.